Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Tomasz Pierowski i znacie mnie zapewne z kursów, w których nauczam, w jaki sposób pisać samemu przełączanie map, czyli tak zwany multimap, zabezpieczenie programu, łączenie go z Win, używanie GoHydra, dopisywanie własnego kodu do programu. Natomiast w tym kursie, który teraz zaczniemy razem, chciałbym Was nauczyć, w jaki sposób poprawnie modyfikować silniki diesla. Pozornie takich kursów jest bardzo wiele, natomiast pomyślałem, że dobrze by było usunąć pewne mity, wyjaśnić pewne niedomówienia i przedstawić dokładnie, w jaki sposób działa sterownik, tak abyście mogli poczuć się pewnie w Waszych modyfikacjach i dokładnie mogli przewidywać, w jaki sposób działa silnik samochodu. Naszą pracę będziemy wykonywać w oprogramowaniu WinOS. Ja używam tego oprogramowania od ponad 25 lat, odkąd pracuję jako tuner samochodów, prowadząc firmę VTech oraz VTech Dyno. Natomiast istnieją oczywiście inne alternatywne rozwiązania, które są w stanie zapewnić nam takie możliwości edycyjne. Niedawno na rynek wkroczył StageX, natomiast ja chciałbym skupić się na użyciu WinOS. Zanim przejdziemy do przykładu, który tutaj przygotowałem, na którym rozpoczniemy naszą edukację, ja zakładam, że posiadacie podstawową wiedzę w użyciu WinOS, natomiast jeżeli będę wykorzystywał jakieś kruczki, sztuczki, ciekawe triki, pomysły, to będę je dodatkowo wytłumaczył. Natomiast same podstawy rozumiem, że już posiadacie. Ja używam wersji WinOS 5 i taką też Wam polecam do tej pracy. Plik potrzebny do edycji, ten plik, który tutaj edytuję, BMW EDC17, sterownik Bosch, będziecie mogli pobrać bezpośrednio ze strony kursu. Zapraszam serdecznie. Może na początku powiedzmy sobie, jaki jest plan naszego kursu. Od czego zaczynamy i dokąd zmierzamy. Zaczniemy od zrozumienia, jaki jest podstawowy przepływ informacji przez każdy sterownik diesla, niezależnie od tego, czy producentem tego sterownika jest Bosch, Delphi, Siemens, Continental, czy jeszcze inny producent. W drugiej kolejności, kiedy już opracujemy sobie zestaw map pętli głównej i zestaw map ustawiających parametry, bo takimi dwoma grupami będziemy się posługiwać, to znaczy będzie jeszcze trzecia grupa, czyli limitery, ale kiedy już te główne grupy przygotujemy i spiszemy, nauczymy się je kalibrować, to przejdziemy do poprawnego wyliczania składu mieszanki, tak aby w dowolnym punkcie pracy nasz silnik mógł zrealizować coś, co nazwiemy umownie Stage 1 i do tego celu przyjmiemy pewne założenia, że naszym Stage 1 to będzie 20% modyfikacja, czyli przyrost o 20% momentu obrotowego, no i oczywiście też przyrost jednocześnie 20% mocy. Moc to jest moment razy obroty, razy pewien współczynnik, a zatem zwiększając moment o 20%, zwiększymy moc również o 20%. Miejmy nadzieję, że silniki, które będziemy modyfikować do takiego Stage 1, będą radzić sobie z takimi wymogami, będą posiadały takie rezerwy. W momencie, w którym już opanujemy ten materiał, nauczymy się, w jaki sposób skutecznie wyszukiwać mapy, ale także w jaki sposób skutecznie wyszukiwać drobne szczegóły. Jakieś switche, punkty. Zwróćcie uwagę, że nie będziemy tu posługiwać się czymś, co potocznie nazywa się demosami, a tak naprawdę są to pliki A2L, które powstają w momencie kompilacji sterownika, kiedy producent go wytwarza i dokumentują znajdujące się w nim struktury, pomagają analizować taki sterownik, kalibrować go w momencie, kiedy przygotowuje się finalną wersję lub kolejne wersje oprogramowania dla samochodu. Tu taka dygresja, zwróćcie uwagę, że producenci potrafią wytwarzać niesamowite ilości wersji programów do jednego silnika. To też wyjaśnimy sobie dlaczego w pewnym momencie.
wyniknie nam to z naszej pracy, z naszej nauki. Dlaczego właśnie tak się dzieje, że niekiedy do jednego silnika mamy bardzo, bardzo wiele update'ów i dlaczego nie zostało to zrobione od razu w sposób optymalny czy zbliżony do optymalnego. Więc kiedy już nauczymy się wyszukiwać drobne rzeczy, nauczymy się również propagować naszą informację. A co to znaczy propagować? Przenosić naszą wiedzę, nasze zarówno charakterystyki, jak i nasze bardzo drobne szczegóły w nowe miejsca, do nowych sterowników, niekoniecznie nawet takich samych, ale właśnie zbliżonych, niekoniecznie tych samych producentów, ale będących chociażby z tej samej epoki, z tej samej grupy, czyli na przykład z jednego EDC17 BMW do Audi, może do Chevroleta, a może będzie to Infiniti. Generalnie nie będziemy starali się zaściankować się, tak blokować, że tylko i wyłącznie skupiamy się na jednej grupie. Właśnie zupełnie odrzucimy to. Będziemy starali się udowodnić tutaj, wspólnie ucząc się, że nie można się ograniczać i wiedza zdobyta w takim kursie powinna być możliwa do użycia dla dowolnego modelu samochodu, dla dowolnego producenta i powinna przynosić przewidywalne efekty. To jest bardzo ważne słowo, czyli w momencie, w którym będziemy budowali nasz tuning, to ten tuning ma przynosić wyniki przewidywalne. Nie tylko mocy i momentu, ale też odpowiedniego składu mieszanki, temperatur spalin, ograniczania back pressure, tak aby, czyli zwrotnego ciśnienia, które powstaje na turbosprężarce, abyśmy nie doprowadzali też do uszkodzeń, aby te silniki były niezawodne i pracowały w godziwych warunkach, czyli abyśmy nie niszczyli tak naprawdę tych maszyn, niekoniecznie od razu, że coś się urwie, ale że po jakimś przebiegu nastąpi zatkanie filtra, czy upalenie tego i owego. Tego oczywiście nie chcemy. Chcemy być tunerami odpowiedzialnymi, chcemy być tunerami, którzy są pewni tego, co zrobili. Ponieważ nie dysponujemy laboratoriami takimi, jakimi dysponują producenci samochodów, producenci sterowników, oprogramowania do nich, no to będziemy musieli dobrze pogłówkować, aby ta ilość informacji, którą jesteśmy w stanie pozyskać, zlogować z samochodu, a niekiedy nawet nie jesteśmy w stanie wszystkiego zlogować, co chcielibyśmy, aby ta ilość informacji wystarczyła do tego, aby rozwiązanie działało bezbłędnie, przynajmniej do jakiegoś poziomu osiągu. Co jest dla nas ważne jako absolutne podstawy? Otóż potrzebujemy zrozumieć, że wszystkie silniki diesla, właściwie wszystkie oferowane w tym momencie zarówno w autach osobowych, jak i w pojazdach ciężarowych, maszynach czy pojazdach rolniczych, bazują na dokładnie tej samej teorii, na tym samym systemie działania. I ponieważ od dłuższego czasu ten system był unowocześniany, nieznacznie ewoluował, dopasowywał się do nowych norm i kwestii ekologicznych, ale pozostawał skuteczny i nigdy nie zawiódł, to wszystkie samochody używają tego samego systemu. Nie ma czegoś takiego jak specjalny sposób tuningu danego silnika, powiedzmy tego naszego BMW, które tutaj mamy. Nie ma czegoś takiego jak specjalne wytyczne. Mogą istnieć drobne kruczki, sztuczki, może istnieć jakiś dodatkowy, specjalnie obniżony przez producenta limiter w danym modelu i ten limiter trzeba przestawić, natomiast nie ma czegoś takiego jak specjalna wersja działania i specjalna wersja rozumowania, aby zmodyfikować jakiś konkretny silnik. To jest mit. Drugi taki poważny mit, z którym się spotkałem, to jest to, że nie można modyfikować pojazdów za pomocą zmian procentowych. To jest tak, że niezależnie od tego, jak my postąpimy, czy przyjmiemy stałe ustawienia momentu, czy zmienimy tablicę konwersji z momentu obrotowego na dawkę paliwa, czy wykonamy dowolne inne operacje. Tu jest bardzo wiele pomysłów. Wyobraźcie sobie, że niezależnie od tego, jak postąpicie,
to tak naprawdę wasze zmiany i tak będą zmianami procentowymi. Ponieważ sam pomysł pracy silnika opiera się na proporcjach. Na proporcje to nic innego jak procenty. Nawet jeżeli słyszymy ostatnio modne określenie, że należy skupić się na pracy w oparciu o AFR. Czyli skład mieszanki. Air to Fuel Ratio. Fantastyczne osiągnięcie. Bardzo dobrze było wreszcie zrozumieć, że skład mieszanki jest ważny, a nie to, co piszemy brutalnie do sterownika i co narysujemy sobie w charakterystyce limitu momentu, tak aby wyglądało jak najbardziej okrągło i artystycznie. Tak, to jest duże osiągnięcie, zrozumienie tego. Tutaj mówię to akurat to troszeczkę złośliwie. Przy czym akurat stosunek powietrza do paliwa to proporcja, stosunek. 14,6 do 1 w przypadku silnika diesla i też silnika wysokoprężnego, jak powinno mówić się poprawnie. I jest to dalej stosunek procentowy. A zatem od tego się nie ucieknie. Albo zrobi się to dobrze i przeliczy się tak, aby ta proporcja, ten skład mieszanki był właściwy dla każdego punktu pracy, dla każdego jednego możliwego punktu pracy. I wtedy jesteśmy skazani tak naprawdę na procenty. Jak im bardziej będziemy udawali, że ich nie ma, to tym bardziej one tam muszą być, bo inaczej nasza robota nie będzie wykonana dokładnie. Albo to będzie zrobione niedokładnie. Możemy też oczywiście posiłkować się rozmaitymi ściągniętymi tak zwanymi kalkulatorami, ściągniętymi z internetu, gdzie znajdziemy miejsca, gdzie możemy wkleić poszczególne mapy, poszczególne tabele i uzyskać odpowiedzi, jak ustawić inne tabele, albo tenże same, jak zmodyfikować. Natomiast jeżeli przyjrzelibyśmy się formułom, które występują w rzeczonych kalkulatorach, to odkrylibyśmy bardzo szybko, że wszystko oblicza się tam procentowo. Dobrze, więc to był taki drugi mit, który trzeba będzie się pogodzić z tym, że albo będziemy obliczać AFR dokładnie i zagwarantujemy właściwe warunki pracy we wszystkich punktach pracy silnika, albo nie będzie to po prostu dobrze zrobione. Czy też działać może, natomiast nie będzie zrobione optymalnie. Zawsze mogłoby zadziałać lepiej. Jedyna rzecz, która nam jeszcze pozostała, to zrozumienie, że samochody zależne są od tego, jakie posiadają paliwo. Ponieważ wszystkie samochody na stacjach, chcielibyśmy wierzyć, że tankują paliwo tej samej jakości według tej samej normy i do takiego paliwa zostały skonstruowane, to ich konstrukcja będzie bardzo, bardzo zbliżona. To nie jest tak, że jeden producent posiada rozwiązania, które daleko wybiegają przed pomysły innych producentów. No chyba, że to jest firma Mazda, bo firma Mazda potrafi zaszokować za każdym razem. To są jacyś kosmici. Natomiast pozostali producenci, jeżeli jeden producent wytworzy coś zdecydowanie lepszego niż pozostali, to zapewne pozostali kupią to rozwiązanie w którymś momencie, przynajmniej kiedy wejdzie na rynek, rozbiorą i wyciągną wnioski. Reverse engineering, który ja uprawiam w przypadku sterowników, co już wiecie, co powiedziałem na początku, czyli użycie hydry do tego, żeby wziąć i analizować sterowniki, to tak samo oni postąpią. Tyle, że mechanicznie. Musimy przyjąć trzecie założenie, że wszystkie silniki są do siebie podobne, a podstawowym wiążącym je czynnikiem jest paliwo. Nie ma innej możliwości. Silniki muszą być zbudowane podobnie, bo inaczej nie poradziłyby sobie z paliwem, które mogą uzyskać na stacjach. Dobrze. Dodatkowo jeszcze pracując w WinLS, ja będę przyjmował pewne ustawienia w tym programie, które ja uważam za dla mnie optymalne. W szczególności postaram się Wam pokazać to teraz, przybliżyć. Na początek jeszcze usunę swoją szpetną gębę z ekranu, ponieważ ona wydaje mi się, że więcej nam się już nie przyda. Ja najpierw skupię się na dodaniu wszystkich map pętli głównej. Będę je nazywał w pewien specyficzny sposób, co pozwoli nam potem odnaleźć się w wyjaśnieniach,
które wypiszemy sobie w edytorze tekstowym. W tym projekcie najpierw założę odpowiednie podkatalogi. Oczywiście w przyszłości nie musicie tego robić. To jest tylko do celów edukacyjnych posortowane tak dokładnie, jak się da teraz. A zatem dodam sobie taki katalog, który nazwę pętla główna. Dodatkowo będę chciał, aby kiedy wewnątrz nazwy pojawi się kropka, od razu mapa trafiała do tego folderu, do tego katalogu. Następnie stworzę drugi, w którym będę gromadził mapy, które ustawiają poszczególne parametry. I do tego katalogu będą trafiać wszystkie te, w których znajdzie się podkreślnik. I finalnie tworzę miejsce na limitery. Limitery nie będą posiadały żadnego specjalnego znaku typu kropka czy podkreślnik. Pierwotnie będą trafiać do main loop, ale przekierujemy potem te mapy do folderu limiter. Na początku nie zastanawiajcie się nad tym, w jaki sposób te mapy są przeze mnie wyszukiwane. Jedyne, co będzie dla Was ważne, to to, że mapy są w tej samej sekwencji w sterownikach jednego rodzaju. Tych sekwencji może być więcej niż jedna, ale jest to ograniczona ilość, a w przypadku nawet starszych sterowników EDC16 właściwie istnieje jedna powszechna kolejność. Cały przepływ informacji w sterowniku zaczyna się od charakterystyki życzenia kierowcy, czyli driver's wish. Jest ona tutaj. Składa się teraz widzimy całą tą strukturę, składa się ona z osi pionowej Y, osi X oraz zawartości. Dane przetwarzane są w taki sposób, ja teraz dodam to, kliknąłem dwukrotnie u góry. Dane przetwarzane są w taki sposób, że dla odpowiedniej wartości Y i dla odpowiedniej wartości X w miejscu przecięcia odczytywana jest dana. Najpierw może zróbmy, aby te dane były dla nas bardziej czytelne. U góry znajduje się położenie pedału gazu. Wartością 100% jest wartość 8192. 2 do potęgi 13. To bardzo lubiana, choć nie jedyna metoda zapisu wartości 100%. Jeżeli klikniemy w taką wartość 100%, to możemy ją dodać nie tylko tu na górę, ale możemy również ją zapamiętać w naszym repozytorium przeliczników. Ja już ją mam zapamiętaną, natomiast jeżeli chciałbym ją zapamiętać, wprowadziłbym tutaj jej nazwę. To pole description nie jest związane z nazwą mapy czy nazwą osi. Często ludzie to mylą. Pole description związane jest, tak zupełnie dla zmyły, z tym obszarem tutaj, z obszarem przeliczającym przez faktor i offset, przez współczynniki, przeliczającym przez współczynniki, co pozwala nam na liniowe przeliczenie parametrów. No ale wracając do tego, poza nazwą mapy, którą mamy tutaj, no w tym momencie jest ona tutaj dość śmieszna dla Polaków, ale tak akurat dla zabawy mam wpisane. To pole description jest związane z tymi przeliczeniami, a przeliczenia przechowywane są tu. Może nie jest to tak całkiem banalne, ale tak to jest rozłożone. Wracając do osi X, której wykonałem już przeliczenie, nawet pokazując znaczek procenta, uzyskaliśmy współczynnik przeliczający. Ja teraz nazywam to
100% i wpisuję, co reprezentowało tą liczbę 8192 i zapamiętuję w moim zbiorze przeliczników. Przytrzymując Shift mogę pokazać dowolne miejsce. Jeżeli pójdę tutaj ponownie i wybrałbym to już bez Shiftu, no to oczywiście to przeliczenie zostanie zaaplikowane. Nazwę tę charakterystykę. To będzie 1a i teraz kropeczka, czyli to już trafi nam do, tutaj trafi nam do pętli głównej i napiszemy sobie życzenie kierowcy. O ile oś X już przeliczyliśmy, o tyle oś Y, która zawiera obroty, to wybieram tutaj. Widzimy, że te obroty nie są realistyczne. Obroty w sterownikach EDC17 powinny być podzielone przez 2, a zatem musimy pomnożyć je przez 0,5. Możemy napisać 0,5, 0,5, ale nawet możemy napisać 0,5 i to też jest dobrze. W starszych sterownikach EDC16 nie ma przeliczenia. W niektórych innych sterownikach spotkamy się jeszcze z innymi przeliczeniami, jak na przykład będzie trzeba pomnożyć przez 0,25, to w Delphi. Bywa też, że jest to 1:1, najczęściej w Siemens. Pozostaje nam jeszcze przeliczenie wartości głównej mapy, czyli to, co znajduje się wewnątrz tej charakterystyki. To jest moment obrotowy, którego żąda kierowca. Wybierzemy sobie znaczek momentu. On z kolei jest przeliczany przez 0,1, więc piszę 0,1 i jest to gotowe. Co my z tego rozumiemy? Jeżeli kierowca naciśnie 50% pedału gazu i akurat pojazd ma 2000 obrotów, to samochód będzie realizował 215 Nm. Popatrzcie, postawię sobie tutaj taki znacznik. Możemy użyć Ctrl F5 albo nacisnąć w ten sposób. Ten znacznik może nie jest jakoś bardzo potężny, ale w widoku takim hexstamp, czyli w widoku całości pliku, wygląda on troszkę bardziej poważnie. Jeżeli tu popatrzymy, to jest to takie coś. Znajdziemy go też tutaj w postaci takiego maleńkiego znaczka na dole. Mam nadzieję, że on jest tu widoczny. Natomiast między takimi znacznikami możemy się szybko przemieszczać. Po prostu możemy pójść do poprzedniego lub następnego, czyli teraz możemy wrócić do miejsca, gdzie byłem. No i z powrotem wejdę sobie do środka naszej charakterystyki. Tutaj zaznaczyłem, jaki parametr zostanie wysłany dalej w momencie, jeżeli kierowca nacisnął 50% pedału gazu, a obroty wynosiły akurat 2000. Jest to 215 Nm. Możecie zadać pytanie, a co jeżeli na przykład nacisnął 40% pedału gazu? To będzie taki schodek, albo będzie zgadywał pomiędzy tych dwóch liczb? Nie tak jest. Wartość jest interpolowana. Jeżeli z kolei tu nie będzie dokładnie, na przykład będzie akurat 1850 obrotów, to interpolacja pobiegnie z 4 punktów. Czyli wewnątrz charakterystyki, to jest do zapamiętania, wewnątrz mapy, wartości są zawsze interpolowane. Nic nie dzieje się schodkami. Jeżeli tu byśmy przełączyli się na dole na widok 3D, to sterownik porusza się tak naprawdę po takiej powierzchni, nie skacze pomiędzy punktami. Możecie zadać mi wobec tego pytanie, a co będzie, jeżeli nie będzie wartości takiej na osi, bo została przekroczona. Na przykład silnik zakręcił się do 5500 obrotów. Hipotetycznie można sobie wyobrazić, że to jeszcze nie wybuchnie. To jaka wartość będzie realizowana? W tym przypadku z której linii będą realizowane wartości? Czy sterownik będzie myślał, co jest dalej? Nie, nie będzie myślał. Sterownik skorzysta z ostatniej dostępnej informacji. W szczególności będzie to ta linia dla 5000 obrotów. Dobrze. Rozpocznijmy prowadzenie naszych notatek. Będziemy je prowadzić w notatniku. Ja stworzę tutaj nowy pusty dokument. Przepływ informacji.
Na razie dodaliśmy pierwszą mapę. To była mapa Driver's Wish. Ja zapisałem ją jako 1A. To dlaczego, to wyjaśni się za chwilę. I teraz zapiszemy, jakie wartości znajdują się na osiach. Tu damy sobie oś Y, tutaj X, a tutaj daną wynikową. W tym miejscu będziemy zapisywali fizyczny parametr, który sterownik analizuje. Będę chciał pokazać, jak parametry fizyczne przenoszą się z mapy do mapy. Na osi Y, jak pamiętacie, mieliśmy obroty. Oś Y zawsze będzie notowana przez nas jako pierwsza, bo w sterownikach Boscha jest zapisywana jako pierwsza wewnątrz programu, wewnątrz hexdump. Na osi X mieliśmy położenie pedału gazu. Produktem tej mapy był moment obrotowy wymagany przez kierowcę. Zapiszmy. Na osi Y mieliśmy obroty, na osi X napiszemy sobie procent pedału, a produktem były newtonometry. Następnie informacja ta przeniesie się do 1B, a będzie to limit momentu obrotowego. Tak naprawdę limit momentu obrotowego to jest mapa, którą można by zrealizować za pomocą samej mapy Driver's Wish. Istnieją takie rozwiązania. Zwróćcie uwagę, że jeżeli największy moment obrotowy, który chcielibyśmy zrealizować w systemie, umieścilibyśmy dokładnie na położeniu 100%, czyli tej ostatniej linii, to wówczas w ogóle nie byłby potrzebny limit momentu obrotowego. Ale historycznie przyjęło się tak, że limit występował, był przygotowywany, był dodawany i pozostał on od niepamiętnych już czasów jako element sterowników aż do dzisiaj. Zatem musimy traktować te mapy jako dwie odrębne mapy w przypadku ich edycji, natomiast w rozumowaniu będą one dla nas jedną charakterystyką i dlatego nazwałem to 1A i 1B, żebyśmy byli w stanie w pewnym momencie złożyć je sobie w głowie, tak abyśmy myśleli, że tak naprawdę limit momentu obrotowego mógłby być tą właśnie kolumną mapy Driver's Wish. Dobrze, czyli mamy na razie Driver's Wish. Ja wracam do hexdump. Przypominam, że hexdump to jest w ogóle widok całości, to jest widok całego sterownika. Przemieszczam się teraz poprzez obszar zajmujący się EGR-em, aż do miejsca, gdzie znajduje się limit momentu obrotowego. Tutaj jest ich kilka, natomiast ja dodam sobie taki pojedynczy limit, to jest limit główny. On posiada tylko jedną oś i strukturę danych tutaj. Co zrobić w takiej sytuacji, kiedy ta mapa nie dodała się automatycznie? Możemy ustawić się mniej więcej na początku tej osi, tam gdzie ona zmierza w kierunku zera, przejść do trybu tekstowego, znaleźć niewielką dodatnią liczbę, tu akurat stoję szczęśliwie na niej, która będzie ta liczba długością osi, tu jest 21, nacisnąć prawy przycisk myszy, columns 21 i nacisnąć literkę K z niemiecka Kenfeld, to wytworzy nam gotową mapę. Czyli teraz, jeżeli byśmy wrócili do widoku w hexdump, to już będzie dodana ładnie mapa. Ja sobie wchodzę do tej mapy i wprowadzam odpowiednie nazewnictwo. Klikam dwukrotnie. Zwróćcie uwagę, że nie klikam tu, gdzie jest oś, dlatego że wtedy wchodzę do edycji osi. Aby nie pomylić się, staram się zawsze klikać w obszar danych. Tu jest on oczywiście bardzo wąski, więc staram się trafić. Nazwiemy to 1B.
Zwróćcie uwagę, że już trafia w odpowiednie miejsce wewnątrz pętli głównej, mapy pętli głównej, mam na myśli ten obszar tutaj. Przeliczamy. To jest limit momentu obrotowego, a zatem trzeba pomnożyć przez 0,1. Jednostką będą newtonometry. Natomiast na osi jedynej tutaj, którą mamy, czyli osi X, mamy obroty i te obroty, jak wiemy, w sterowniku EDC17 powinny być pomnożone przez 0,5, czyli tak naprawdę podzielone przez 2. No i popatrzmy, gdzie przyszliśmy. Pamiętacie? Mieliśmy 2000 obrotów i mieliśmy 50% pedału gazu. Tu pedał gazu jest nieważny, natomiast 2000 obrotów są tutaj oczywiście, czyli jesteśmy w tym miejscu i postawimy tu sobie znaczek. 384 Nm wynosili. Natomiast w naszej charakterystyce driver switch mamy wartość 215. Ona jest mniejsza niż 381, a zatem zostanie przekazana dalej. W przypadku, gdyby tak nie było, informacja zostanie przefiltrowana i zostanie ograniczona do wartości, która znajdowała się w limiterze momentu i też dlatego nazywamy go limiterem momentu. Jednak tu było 384. Odnotujmy to w naszym dokumencie tekstowym. Ja tutaj dodatkowo dopiszę sobie, jaka to była wartość wynikowa, czyli tam mieliśmy, już zdążyłem zapomnieć, jeszcze raz spojrzę na to, 215, a tutaj 384. Dobrze. Obroty zapiszemy tutaj. Wynikiem również są newtonometry i 384 newtonometry. Następnie ta informacja powędruje dalej. Zachowane tak naprawdę, zobaczcie, zostały tylko dwa parametry. Obroty i newtonometry. Położenie pedału gazu straciło już na znaczeniu. Już po pierwszej mapie samochód przestał przejmować się kierowcą, a zaczął zastanawiać się nad newtonometrami. Natomiast ze względu na to, że w silnikach diesla moment obrotowy jest proporcjonalny w szerokim zakresie do dawki paliwa, no oczywiście z uwzględnieniem kwestii sprawnościowych, czyli im szybciej silnik się obraca, im większą dawkę paliwa chcemy w nim spalić, tym oczywiście ta proporcja jest jakby coraz gorsza. Potrzebujemy coraz więcej paliwa, aby zrealizować tę oczekiwaną wartość momentu obrotowego, ale na razie przyjmijmy, że jest to proporcjonalne. To w takiej sytuacji sterownik będzie zainteresowany jak najszybszym pozyskaniem informacji, to ile wobec tego miligramów paliwa jest potrzebne, żeby zrealizować ten oto moment obrotowy. A zatem uda się on do następnej mapy i będzie to mapa przeliczająca moment obrotowy na dawkę. Tutaj nazwiemy ją na dwa sposoby. Możemy ją nazywać jako TQ do IQ, Torque Quantity to Injection Quantity, albo też możemy ją alternatywnie nazywać LMTC. Różne zapisy są stosowane, więc zapiszmy sobie dwie nazwy, żeby nie było, że są to dwa różne rodzaje charakterystyki. Popatrzmy, jak to wygląda. Poszukiwana charakterystyka znajduje się w hexstamp nieco dalej niż torque limit. Przytrzymując Alt i klikając, przemieszczam się do torque limitu i patrzę dalej. To było dość szybkie. I otóż mamy tą strukturę. Weźmiemy pierwszy jej przykład. Porozmawiamy potem, dlaczego mamy ich więcej, dlaczego różnią się rozmiarami. No i oczywiście nie tylko te mapy, ale też inne. Już widzieliśmy, że mieliśmy
2 drivers wyższe na początku. Nawet może przypomnimy to sobie. Popatrzcie. 2. Wrócimy szybciutko do tego miejsca, które jest teraz nam potrzebne, czyli do miejsca, gdzie przeliczamy moment obrotowy na dawkę paliwa. Tą charakterystykę system nam znalazł. Ja ją po prostu dodaję przez dwukrotne kliknięcie i klikając wewnątrz jej głównej treści postaram się szybko ją opisać. Czyli nazwiemy to 2 i nazwiemy to TQ do IQ. Alternatywnie FMTC. Jednostką, którą to wytwarza, ta mapa wytwarza, to miligramy na cykl spalania, czyli na każdy jeden wtrysk. Na osi, jeszcze miligramy powinny być przeliczone podzielone przez 100, czyli pomnożymy przez 0,01, piszę 0,01. Na osi pionowej mamy obroty, czyli tutaj już pamiętamy, że jest to 0,5 i są to obroty. Na osi poziomej znajduje się coś, z czego przeliczamy, czyli oczywiście będzie to moment obrotowy, a moment obrotowy, może pamiętamy już, była to 0,1. Nasz moment wynosił 230, nieco ponad 230 Nm i taki dotarł do tego miejsca. Obroty wynosiły 2000, a zatem w ogóle znajdujemy się mniej więcej tutaj. Moi drodzy, ja będę przybliżał do najbliższej wartości, ponieważ oczywiście nie zawsze będzie takie szczęście, żebyśmy mieli dokładną wartość na osiach, ale pamiętajcie, że sterownik interpoluje, czyli w rzeczywistości nasze ponad 230 to będzie coś pomiędzy tym a tym, ale bliżej tej liczby 36 mg na cykl spalania. Postawimy tutaj znacznik, tak samo jak poprzednio, abyśmy łatwo mogli powtórzyć sobie i znaleźć te charakterystyki. Między innymi będzie to częścią zadania domowego w tym kursie. Powiedziałem, że moment obrotowy silnika jest proporcjonalny do dawki paliwa. Przynajmniej dość dokładnie. Czy jest to prawda? Spójrzmy tutaj na przykład na wartości typu 200 Nm. Po pierwsze, wartość dawki jest prawie taka sama dla wszystkich wartości obrotu. Czyli już widać, że od obrotów mało to zależy. Zależy od momentu. Jeżeli moment jest wyższy, to oczywiście dawka będzie wyższa. Możecie mi zwrócić uwagę, Tomek, zobacz, ale tutaj na początku te wartości są większe. Zwykle też na końcu są nieco większe. Może nie aż tak dobitnie jak na początku, ale różnią się one nieco. Zapytacie mnie, dlaczego tak jest? Dlaczego istnieje nieznaczne przechylenie tej charakterystyki po brzegach? Podniesienie jej, tworząc taką rynienkę troszeczkę. Dla małych obrotów silnik nie ma takiej sprawności, bo nie jest jeszcze turbo doładowany. I dlatego te wartości muszą być wyższe. W miarę wzrostu obrotów z kolei sprawność silnika spada. Coraz ciężej, coraz szybciej trzeba mieszać olejem, coraz większe opory. Prawda jest taka, że to musi kosztować. Trzeba nieznacznie zwiększyć dawkę paliwa, więc te miligramy troszeczkę tu rosną. Jak widać, brak doładowania jest daleko bardziej bolesny niż nawet to, że trzeba szybko obracać silnikiem. A czy nie skłamałem, że to jest proporcjonalne, dawka paliwa jest proporcjonalna do momentu obrotowego? Załóżmy, że tu mamy około 32 mg. Jeżeli byśmy chcieli 2 razy wyższy moment, dokładnie nie mamy akurat, ale powiedzmy to jest w pobliżu 380, zwróćcie uwagę, że jest to mniej więcej 2 razy tyle. Tu też proporcja będzie się pogarszać i w miarę jak będziecie chcieli patrzeć na coraz wyższe i wyższe momenty obrotowe, to będzie trzeba troszeczkę dosypać, odrobinę więcej tych miligramów dodać. To również wynika z tego, że im większą dawkę paliwa spalamy, tym sprawność silnika jest niższa. A zatem to musi znowu kosztować. Podobnie jak przez brak doładowania kosztowało tutaj, tak w miarę jak będą w ogóle rosły momenty obrotowe, to kosztować będzie tutaj. Ale jeżeli popatrzymy na postać 3D, teraz też ładnie widzicie tą brydfankowatość. Jeżeli popatrzymy na postać 3D, to mniej więcej jest to płaska powierzchnia, rosnąca
równomiernie, bez jakichś zakłóceń. To znaczy, tu widzimy pewne zakłócenia i moglibyście zadać pytanie, dlaczego te zakłócenia w ogóle istnieją, ale pamiętajcie, że to wszystko jest strojone przez automaty, które dobierają te charakterystyki w sposób dynamiczny, kręcąc silnikiem na hamowni silnikowej i próbują znaleźć poprawne wartości. Więc oczywiście odrobinę te wartości muszą pływać. To nie może być tak dokładnie liniowo. Spotkacie jednak samochody, w których producent w ogóle nie kalibrował tej charakterystyki, tylko najzwyczajniej w świecie zostawił płaską powierzchnię i dla 2 razy wyższego momentu jest po prostu 2 razy wyższa dawka, a dla 3 razy wyższego 3 razy wyższa i ma być. I jedzie. I nomen omen jest to również BMW. Dobrze. Uzupełnimy to, co dowiedzieliśmy się z tej charakterystyki. Tu zapamiętujemy, że było 36 mg dla naszego momentu obrotowego. Ja znowu udaję się do naszego notatniczka i zapisujemy to sobie tutaj. Na osi Y mieliśmy obroty. Obroty żyją, mają się dobrze. Na osi X przybyły newtonometry i zostały przeliczone na miligramy na cykl spalania. I tutaj odnotujemy sobie, że było to 36 mg na cykl. Teraz ta informacja to nie jest jeszcze informacja, która pozwoli sterownikowi zrealizować końcowe działanie, no bo końcowym działaniem to będzie przypięcie prądu elektrycznego do wtryskiwacza, żeby się był łaskaw otworzyć i to paliwo wlać. Czyli trzeba by jeszcze wyznaczyć, jak długo będzie trwał czas wtrysku. A zatem będziemy potrzebowali taką mapę, która z kolei przeliczy miligramy na cykl na czas wtrysku. Tutaj już troszeczkę sprawa się skomplikuje, ale spróbujmy najpierw założyć, że to właśnie będzie tutaj. Nazwiemy to duration. W domyśle duration of injection po prostu czas wtrysku. To właściwie najważniejsza charakterystyka każdego silnika diesla. Zwykle jest bardzo duża w rozmiarze, dokładna. Służy też dla wszystkich wtrysków, czyli jest jednocześnie dla wtrysków małych i dużych. Bardzo charakterystyczna struktura, w której każdy następny ząbek jest niższy niż poprzedni, czyli w prawo maleją. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I ta wymieniona już z nazwy mapa, czyli duration, znajduje się z kolei przed mapą tekudoiku. No to Alt i klik przenoszę się do naszych ząbków tekudoiku i przemieszczam się wcześniej, mijając po drodze obszar związany z ciśnieniem do ładowania i jego wysterowaniem. Otóż wygląda to tak. Przyznacie, że jest olbrzymia. Pierwsza oś jest bardzo wysoka, bo to ciśnienie paliwa. Ono jest pomnożone przez 10. Tutaj nadjeżdżając możemy zobaczyć, że są to wartości około 1800 atmosfer. Druga oś, czyli oś pozioma, to jest dawka paliwa. Uściślając nawet, to jeszcze nie jest dokładnie dawka paliwa, bo zwykle są tutaj mililitry, a one się różnią troszeczkę od miligramów, ale na razie myślmy, że są to miligramy. I każdy kolejny ząbek jest mniejszy niż poprzedni. Dlaczego? Dlatego, że im wyższe mamy ciśnienie paliwa, tym jesteśmy w stanie tą samą dawkę wtrysnąć w krótszym czasie. Więc logiczne, że w prawo ciśnienie rośnie, a zatem każdy kolejny ząbek musi być mniejszy niż poprzedni. To całkiem logiczne. Może się zdarzyć, że pierwszy ząbek jest na przykład ścięty albo pierwsze dwa. Oznacza to wtedy po prostu, że te wartości nie zostały dokładnie wykalibrowane, no ale możemy się domyślać, że dlatego, że po prostu takie ustawienia silnika nie były możliwe. Może się też zdarzyć, że będzie brakować pierwszych wartości, pierwszej lub pierwszych dwóch. Będzie to wtedy pierwszy przykład programowanego uszkadzenia maszyny po to, żeby spowodować pozorną awarię. To takie troszeczkę przykre, ale niestety producenci samochodów zaczęli posuwać się do podobnych technik jak producenci pralek, telewizorów czy w ogóle AGD, tak żeby coś po jakimś czasie troszeczkę bardziej się psuło i dało się na tym zarobić. No ale to dygresja. Na razie wracamy do tej charakterystyki. Jaki tutaj mamy problem? Dlaczego ta charakterystyka jest taka duża? Ta charakterystyka jest taka duża, po pierwsze, dlatego, że to jest najważniejsza charakterystyka. Ona musi bardzo precyzyjnie określić, jaka ma być zrealizowana końcowa
dawka paliwa, czas otwarcia wtryskiwacza. Po drugie, zwróćcie uwagę na tą oś. Jest ona śmiesznie przełamana, prawda? Najpierw jakby drobimy i od pewnego momentu idziemy już bardzo, bardzo zdecydowanie, jak widać nawet bardzo równomiernie, liniowo w górę. To jest oczywiście nasza dawka. Dlaczego? Dlatego, że na początku tej charakterystyki potrzebne są bardzo dokładne, o wysokiej rozdzielczości dane, bo ta sama charakterystyka jest użyta dla wtrysku głównego, wtrysków wstępnych, które służą do zamieszania komorą spalania, żeby się wtrysk główny dobrze wymieszał, czy też dla mniejszego od wtrysku głównego wtrysków dopalających. Zawsze jest ta jedna charakterystyka. Zwróćcie uwagę, że to przełamanie przenosi się nam w pewnym sensie tutaj. Też je tak widzimy. Da się to wyczuć, że jest tutaj takie przełamanie. A teraz drugi powód, dlaczego ta charakterystyka musi być bardzo duża. No bo pierwszym było to, że musi ona zadziałać dla najrozmaitszych rozdzielczości parametrów od miligramów, od bardzo niewielkich do finalnie tych największych. Ale drugi problem jest taki, że podwojenie ciśnienia cieczy nie powoduje podwojenia jej masowego przepływu. Jakkolwiek to trudno zabrzmiało, to jeszcze pomyślmy najpierw o powietrzu. W przypadku powietrza, czy tam gazu, jeżeli podwoimy ciśnienie gazu, licząc od próżni oczywiście, nie doładowanie, tylko liczymy od próżni, więc jeżeli podwoimy, to przepływ zwiększy się dwukrotnie. Znowu oczywiście jest to teoria, dlatego że to są warunki optymalne, a normalnie to wiadomo, że opór przepływu takiego podwojonej dawki powietrza wzrośnie, więc nie będzie to dokładnie dwukrotnie większy przepływ, ale powiedzmy, że jest to niezłe przybliżenie. Natomiast w przypadku cieczy pojawia się bardzo poważny mankament. Podwojenie ciśnienia cieczy powoduje nie zwiększenie przepływu o 2 razy, czyli jakbyście w kranie mieli, 3 atmosfery ciśnienia i zrobili 6 atmosfer, to nie wyleje się 2 razy więcej wody na minutę, tylko wyleje się pierwiastek z 2. To jest dokładnie tam 1,41 z hakiem. Każdy ma kalkulator, jak może sprawdzić. To jest bardzo paskudna rzecz liczyć pierwiastek w sterowniku, który nie posiada procesora zmiennoprzecinkowego. A przeważnie takiego czegoś tam nie ma. Fajnie to się liczy na PC-cie, natomiast w sterowniku silnika liczy się to bardzo źle. A teraz ta charakterystyka, jak powiedzieliśmy sobie, musi być użyta dla każdego wtrysku, który będzie realizowany. To nie jest tak, że to będzie użyte jeden raz dla pojedynczego wtrysku. To wtrysk taki dzieli się na bardzo wiele podwtrysków, nawet 5 czy 7, w zależności od technologii. Nie ma tutaj za dużo czasu, żeby obliczać w złożony sposób pierwiastek, nie posiadając odpowiedniego wsparcia technicznego. A zatem producenci poszli po rozum do głowy i po prostu cały ten pierwiastek policzyli zawczasu za pomocą, czy też wyznaczyli zawczasu za pomocą czy to komputerów, czy potem dokładnie przybliżając tą charakterystykę. Zaraz wytłumaczymy sobie jeszcze, dlaczego ma ona zakłócenia, a nie tworzy idealnych, takich ładnych, wygiętych linii. No i jeżeli już to sobie przygotowali, to zapisali w sterowniku i wtedy już nie muszą liczyć tego pierwiastka, tylko mają gotowe. Dodatkowo jeszcze wtryskiwacze, które nie są wtryskiwaczami piezoelektrycznymi, tylko takimi troszeczkę tańszymi, solenoidowymi, takie wtryskiwacze napędzane są de facto energią paliwa, ciśnieniem paliwa, a zatem działają tym wolniej, im niższe jest ciśnienie paliwa. Należałoby wobec tego uwzględnić jeszcze fakt, że dla różnych ciśnień paliwa i różnych realizowanych dawek różny będzie czas otwierania wtryskiwacza, zamykania już mniej więcej ten sam. To prościej było od razu ten czas jeszcze tutaj dorzucić. Stąd się wzięło troszeczkę tych niewielkich zakłóceń w tych liniach. I teraz jeżeli dodamy sobie taką charakterystykę, popatrzymy na nią, to bardzo ładnie widać taki pierwiastkowy kształt, takiego bananka. Taki wygięty bananek, a nie żadna liniowa charakterystyka. Ta charakterystyka jest nieliniowa. To super. Opisujemy to. To będzie, tak. Tutaj już od razu podpowiem wam, że nie będzie to 3 duration, tylko będzie to 4 duration. Zaraz zobaczymy dlaczego. Wewnątrz, możemy to przeliczyć. Wewnątrz znajduje się czas w mikrosekundach.
ma taki oto zabawny przelicznik 0,4. Na osi pionowej, na osi poziomej może najpierw, mamy miligramy, a dokładnie mamy mililitry, ale poradzimy sobie z tym w banalny sposób. No, gdyby to były miligramy, to wpisalibyśmy 0,01, ale ktoś złośliwie zostawił tu mililitry i w tych sterownikach plączą się te mililitry w nieskończoność. Jak sobie z tym prosto radzić? Otóż 1 litr oleju napędowego waży 830 gramów, co oznacza, że wystarczy podmienić tą jedynkę na 0,83 i już się zgadza. W tym momencie są już to miligramy. Wielu tunerów nie zwraca na to uwagę i traktuje to jako miligramy, ale to jest jeden z takich powszechniejszych błędów, dlatego że tak naprawdę jest to, jak zwróćcie uwagę, 17% różnicy, czy tam 20% licząc od góry, więc błąd 20% to dość konkretny błąd. Więc dlatego pamiętajcie o takim drobiazgu. Więc teraz jesteśmy już uprawnieni do napisania, że są to miligramy. Natomiast na osi pionowej, o cholera, nie ma obrotów. Tutaj jest przecież to ciśnienie paliwa. Ono miało 0,1 i jest wyrażone, no tak, ono jest wyrażone w innej troszeczkę jednostce niż użyję, ale będziemy używali barów, bo przyjęło się tak używać, więc będą to dla nas bary, choć fizycy mogliby się nieco oburzyć w tym momencie na mnie. No i naciskam OK. No to wobec tego, żebyśmy w ogóle dotarli do tego miejsca, to my musimy wiedzieć, jakie jest ciśnienie paliwa dla tego punktu pracy, który wybraliśmy. Pamiętacie? To było 2000 obrotów i 36, o ile pamiętam, miligramów paliwa. To tutaj będzie 35, powiedzmy, weźmiemy. Wiemy, że jesteśmy w tej kolumnie, ale nie wiemy, jakie jest ciśnienie paliwa. Wiemy, że obroty wynoszą 2000. A zatem potrzebujemy pośrednika. Potrzebujemy takiej mapy, z której dowiemy się, jakie jest ciśnienie paliwa. I to będzie właśnie mapa numer 3. I dlatego duration dostało pozycję numer 4. To wobec tego będziemy próbowali znaleźć ciśnienie paliwa, a ono znajduje się na samym końcu pliku. Pamiętam, że w EDC 17 pierwszej generacji kolejność jest właśnie taka. Też będziecie to z czasem pamiętać. To na razie, patrząc po adresach, ostatnią mapą, którą mieliśmy, to jest teku do iku, czyli daję alt i klik i udaje się na sam koniec naszych danych. I to są takie wieloryby. Zawsze wyobrażałem sobie, że jest to taki wielki wieloryb. Nie? Dość tak przypomina. Na pewno nie zaczyna się od zera, ponieważ żeby wystartować silnik potrzebne jest jakieś ciśnienie niezerowe. Stąd ta mapa tak wisi w powietrzu. Pierwsza oś to oś obrotów, druga to oś dawki paliwa, która jest właśnie będzie realizowana. Jest to pierwszy przykład nie tylko mapy pętli głównej, ale jest to też pierwszy przykład mapy, która będzie należeć również do Parameter Setup Maps, czyli map ustawiających poszczególne parametry. Będziemy w przyszłości nazywać je mapami typu 3. Tutaj troszeczkę przecięła nam się taka informacja pewnie z tej mapy. Jeżeli to jest błędna mapa, albo uważamy, że jest błędna, możemy ją usunąć. No ale dobrze, na razie klikamy tutaj. Nasz wieloryb trafił na naszą listę. Nazywamy go, tutaj może przesunę to bardziej na środek ekranu. To będzie 3, ciśnienie paliwa. No i jak wiemy, w środku mamy bary, przelicznik 0,1, coś w tym guście. Na osi Y mamy obroty, czyli tutaj kropeczka 5 i obroty. W przyszłości oczywiście starajcie się nie przeliczać tego, tylko być w stanie zrobić to w pamięci. Po prostu EDC 17 obroty przez pół. EDC 16 1:1, Siemens 1:1. No, na osi u góry, na osi X mamy miligramy na cykl i tutaj było 0,01. Do 70 mg jest ta charakterystyka wyskalowana. Producenci boją się ustawić i nie ustawią więcej niż pozwala producent pompy.
No w tym przypadku jest to Bosch, dlatego te mapy, te charakterystyki mają bardzo często, czy też praktycznie zawsze, płaskie górne powierzchnie. Po prostu dociągana jest wartość do limitu i koniec. Więc wobec tego możemy się domyśleć, że wyższe ciśnienia paliwa opłacają się, dlatego że producent samochodu czy kalibracji, który przygotowywał kalibrację, ciśnie na to, żeby uzyskać maksymalnie szybko duże ciśnienie paliwa. Całkiem szybko to nie chce, dlatego że z kolei wtedy czas wtrysku byłby bardzo krótki, więc silnik pracowałby bardzo głośno. Natomiast powiedzmy, że stara się tak szybko, jak to tylko możliwe i dlatego sama końcóweczka będzie taka płaska. BMW jeszcze pozwoliło sobie na taki manewr, że obniża ciśnienie na samym końcu dla bardzo wysokich obrotów. Należy pamiętać, aby usuwać to obniżenie, czyli przedłużyć tę płaską część, jeżeli kiedykolwiek przyszłoby Wam do głowy kręcić silnik do wyższych obrotów niż 4500, bo obniżenie ciśnienia paliwa spowoduje wydłużenie czasu wtrysku, a co spowoduje po prostu puszczenie bąka dymu. Dobrze. Ta nasza charakterystyka pozwala nam odczytać, że dla około 35 mg i przy 2000 obrotów ciśnienie wynosi mniej więcej 1100 atmosfer. Postawmy tutaj nasz znacznik i uzbrojeni w tą wiedzę możemy już wrócić do duration. Czyli w tej kolumnie jesteśmy, a mieliśmy ciśnienie około 1100, czyli możemy sobie znaleźć 1150 powiedzmy, to by było tutaj. 1150 i 35 to powiedzmy są najbliższe wartości. Tu również postawię znacznik. Czyli końcowy wniosek jest taki, że kiedy nacisnęliśmy połowę pedału gazu, pamiętacie, to było tu na początku w driver switch, kiedy nacisnęliśmy połowę pedału gazu, a obroty wynosiły 2000, to wtryskiwacz w każdym cyklu otwiera się na 576 mikrosekund, czyli to jest około 0,6 milisekundy. I koniec. W tym momencie całość zaczyna pracę od nowa. Wraca na początek i sprawdza, czy kierowca nie ruszył nogą. Więc tak naprawdę zwróćcie uwagę, że są to, prosto mówiąc, 4 charakterystyki, które wystarczają do stworzenia pętli głównej. Cała reszta to już jest tylko obudowa do tego wszystkiego. Dobrze, czyli jak widzicie, wydaje się to być chyba troszkę bardziej proste niż mogło na początku się wydawać. Uzupełnijmy nasze notatki, czyli teraz już wiemy, że duration dostaje pozycję numer 4, natomiast wpycha nam się tutaj brutalnie ciśnienie paliwa, które to na osi pionowej miało obroty. Lubią obroty oś pionową. Na osi poziomej miało miligramy na cykl, a wyprodukowało dla nas bar. I tych barów mieliśmy tam 1120 bar. Dobrze. I tą informacją nakarmiło się duration, które na osi pionowej przyjęło te bary. Na osi poziomej miało mililitry, ale napiszemy, że to były miligramy na cykl, bo sprytnie umieliśmy je przeliczyć. Pamiętacie? Zamiast 0,01 daliśmy 0,00083. Powiedzieliśmy, ile waży litr oleju napędowego. No i nasze duration wyprodukowało nam mikrosekundy. Ja to po prostu zapiszę jako US. Dobra? US. Mikrosekundy. Niech będzie coś takiego, bo nie wiem, jak napisać mikro. I tam wyszło nam 576 bodaj tych mikrosekund. No i mamy cały przepływ informacji. Pedał gazu zapominany jest po pierwszym kroku. Newtonometry są filtrowane przez limit momentu obrotowego. Wędrują następnie tutaj i są przeliczane na miligramy na cykl. Newtonometry dalej nie są już ważne. Miligramy na cykl trafiają do ciśnienia paliwa, są przeliczane na bary. Następnie rzeczone bary trafiają do czasu wtrysku duration wraz z miligramami na cykl. Dadzą nam ostateczną odpowiedź, mikrosekundy. W ten sposób przetworzyliśmy od położenia pedału gazu i obrotów do mikrosekund czasu wtrysku. To zamyka pętlę główną. I to jest ten moment, kiedy czas na zadanie domowe, pierwsze zadanie domowe. W tym zadaniu domowym
zrobicie następującą rzecz. Oczywiście, jeżeli chcecie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o zadania domowe? Wyniki zadań domowych odsyłamy na Thomas z angielska pisane, @thomasteacherstuning.com. Będę starał się sprawdzać, będę starał się oceniać, a robicie następującą rzecz. Z folderu szkoły pobieracie sobie plik OLS z tego projektu. No będzie on miał takie rozszerzenie OLS. Będzie nazywał się BMW lekcja 1 OLS. Wewnątrz, kiedy go otworzycie, wystarczy, że go rzucicie w to miejsce tutaj. Kiedy go otworzycie, będziecie mogli zobaczyć, że wszystkie mapy, które tutaj opisaliśmy, pamiętacie, bardzo ładnie przeliczyliśmy moment, razy 0,1, obroty razy 0,5, tutaj nacisnęliśmy na 100% dwa razy i wtedy nacisnęliśmy tu znaczek procenta. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie te mapy będą, ale nie będą miały poprawnych przeliczników. Wszystkie będą miały przeliczniki seryjne, czyli coś w tym guście. Tak by to wyglądało, gdybyśmy nic nie przeliczyli. I wasze pierwsze zadanie domowe, wyprodukujcie mi taki plik OLS, który możecie, jeżeli macie pełną wersję, wyeksportować tutaj. Jeżeli nie macie pełnej wersji, tylko używacie wersji demo, to możecie sobie sprawdzić, jak się ten plik nazywa i odnajdźcie go sobie na komputerze. Tylko najpierw musi być zamknięty oczywiście w WinLS. I taki plik mi wyprodukujcie, w którym wszystkie przeliczniki zostaną poprawnie narzucone. A ja to sprawdzę. Napiszcie coś więcej o tym, co robicie, jakie są wasze plany, jak widzicie się w świecie tuningu. Powodzenia.